Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję Państwu zestaw kluczy nasadowych Vera Craftform Compact Cyclone Speed. Komplet zapakowany jest w kartonowe pudełko, na wierzchu którego producent piktogramami zaznaczył najważniejsze cechy wyróżniające jego produkt. I są to: ruchoma główka grzechotki, którą można ustawić w jednej z 5 pozycji. Rozwiązania sprzyjające przyspieszeniu dokręcania i odkręcania. Pokrętło przełączające kierunek obrotów. 5-stopniowy skok koła zębatego grzechotki. Oznakowanie kolorystyczne nazwane Take It Easy, sprzyjające szybkiemu odnajdywaniu potrzebnego sprzętu. W skład prezentowanego zestawu wchodzi 26 elementów. Z tyłu opakowania znajdujemy ilustracje wyjaśniające wspomniane przed chwilą cechy narzędzia oraz dokładny opis zawartości kompletu wraz ze wskazaniem numerów katalogowych produktów wchodzących w jego skład. Wewnątrz pudełka odnajdujemy cały osprzęt zapakowany w materiałowy organizer, na wierzchu którego widnieje logo producenta oraz rysunek grzechotki. W środku odnajdujemy też 2 ulotki. Jedna pełni funkcję skromnej ilustrowanej instrukcji, w drugiej natomiast zawarte są wskazówki dotyczące posługiwania się taśmą klejącą, przytrzymującą rzep, na który można zawieszać organizer. Miejsce na organizerze, który wyposażony jest w rzep, stanowi także szlufkę, przez którą można przepleść pasek i nosić zestaw przy sobie. Wewnątrz zapinanego również na rzep organizera znajdujemy grzechotkę, długie bity, 15 cm przedłużkę, nasadki. Opis wielkości nasadek wyszyty jest na zakładkach organizera. Adapter z uchwytu kwadratowego 1/4 cala na sześciokątny 1/4 cala. Cały osprzęt powsuwany jest w gumowe przegródki. Dodatkowo w środku mamy uchwyt, który pozwala na zawieszenie otwartego organizera na jakimś haczyku. Jeśli delikatnie wysuniemy nasadki, to zobaczymy, że wokół ich napędów znajdują się różnokolorowe otoczki. To właśnie element identyfikacji nazywany przez Verę Take It Easy. Każdy rozmiar nasadki został oznaczony inną barwą. Jest ona jednakowa dla wszystkich produktów tej marki. Przyjrzyjmy się najważniejszemu elementowi zestawu, grzechotce Vera Cyclone Speed. Widoczna na ekranie grzechotka o numerze katalogowym 8000A ma uchwyt narzędziowy, czyli tzw. zabierak o rozmiarze 1/4 cala, co wyraźnie oznaczono na końcu jej uchwytu. Widzimy charakterystyczny dla Very zielono-czarny uchwyt grzechotki, tzw. Craftform, który możemy odnaleźć także w logo producenta. To połączenie twardego czarnego materiału z miękkim zielonym ma czynić narzędzie wygodne w obsłudze. Z jednej strony ograniczając zmęczenie dłoni, a z drugiej zwiększając przeniesienie momentu na klucz. Trzeba przyznać, że rzeczywiście rękojeść jest zaprojektowana ergonomicznie, wygodnie i przyjemnie trzyma się ją w ręce. Jedną z istotnych cech grzechotki jest możliwość ustawienia jej główki w jednej z 5 pozycji. Do tego celu służy zielony suwak znajdujący się tuż pod główką. Ma on jeszcze jedną funkcję, ale o tym za chwilę. Producent zadbał, aby stosownymi piktogramami pomóc nam we właściwym skorzystaniu ze sprzętu. Zwłaszcza, że na początku jego używanie wymaga chwili przyzwyczajenia. A zatem odciągnięcie suwaka do tyłu pozwala na zmianę pozycji główki grzechotki. 2 pozycje ustawiają rączkę prostopadle do osi obrotu zabieraka. 2 inne odchylają ją o 15 stopni od tej pozycji, aby ułatwić operowanie, gdy zaczyna brakować miejsca do obrotu kluczem. A ostatnia to pozycja na wprost, odpowiadająca uchwytowi śrubokręta. Z jednej strony, gdy uzbroimy ją w dodatkowy adapter, pozwala pracować grzechotką jak zwykłym wkrętakiem. Z drugiej strony, korzystając z tej pozycji, szybciej można wkręcać śrubę, gdy nie jest potrzebny duży moment. To znaczy, zanim ostatecznie będziemy ją dokręcać. Warto zwrócić również uwagę na tuleję obrotową na szyjce klucza. Pozwala ona przytrzymać narzędzie we właściwej pozycji i jednocześnie nie utrudnia pracy nim. Po środku tylnej części główki znajduje się przycisk, który odpowiedzialny jest za zwalnianie blokady nasadki. Używamy go, gdy nakładamy sprzęt, wówczas nasadka trzyma się pewnie na zabieraku, oraz gdy demontujemy nasadkę. Jednak gdy zmienimy pozycję główki i obrócimy ją o 90 stopni,
do pozycji na wprost, wówczas tracimy dostęp do tego przycisku. Wtedy z pomocą przychodzi wspomniany wcześniej suwak. Jego przesunięcie do przodu pozwala docisnąć schowany przycisk i zwolnić blokadę nasadki. Kierunek obrotów klucza zmieniamy przez odpowiednie przekręcenie zielonego pokrętła, znajdującego się również w tylnej części główki wokół wspomnianego przycisku blokady. Na koniec warto też wspomnieć, że skok grzechotki rzeczywiście jest niewielki, co będzie na pewno ułatwiać pracę w miejscach o niewielkiej dostępnej przestrzeni. W zestawie możemy również znaleźć 15 cm przedłużkę do uchwytu kwadratowego 1/4 cala. Na jej zakończeniu znajdujemy blokadę, ale tym razem nie możemy jej wygodnie schować przyciskiem. Warto zwrócić uwagę, że na przedłużce również znalazły się tuleje obrotowe, które możemy trzymać w trakcie pracy i nie utrudniamy obrotu narzędziu. W zestawie znajdziemy również wykonany ze stali chromowo-wanadowej adapter na chwyt sześciokątny 1/4 cala z blokadą. Na jego powierzchni bocznej znajdujemy numer katalogowy elementu, nazwę producenta, jak i informację, że nie nadaje się on do kluczy udarowych. Warto zwrócić uwagę, że i ten osprzęt posiada tuleję obrotową ułatwiające operowanie nim. Umożliwia on montaż bitów, a w tym celu wystarczy tylko przesunąć kołnierz adaptera do przodu i możemy zamontować wybraną końcówkę. Dzięki możliwemu ustawieniu główki na wprost możemy operować naszą grzechotką jak śrubokrętem. Aby zdemontować bit, również musimy przesunąć tulejem do przodu. W zestawie znajdziemy 7 nasadek sześciokątnych o rozmiarach od 5,5 do 13 mm wykonanych ze stali chromowo-wanadowej, chromowanych matowo. Warto zauważyć, że wnętrze główki zostało specjalnie wyprofilowane tak, aby ściany nasadki oddziaływały na ściany u baz śruby, a nie na jej krawędzie, co z jednej strony zwiększa przenoszony moment, a z drugiej chroni łeb śruby przed łatwym zniszczeniem. Oczywiście na napędzie nasadki mamy otwór umożliwiający jej zablokowanie na klucz. Dostrzegamy też kolorową opaskę kodującą rozmiar nasadki. Na jej powierzchni bocznej mamy wypisany jednak ten rozmiar, producenta, numer katalogowy oraz uwagę, że jest to osprzęt nie nadający się do stosowania w kluczach udarowych. Wokół nasadki widzimy też charakterystyczne użebrowanie. Zmniejsza ono poślizg palców i pomaga w ręcznym dokręcaniu śrub lub nakrętek z wykorzystaniem samej nasadki. W zestawie znalazło się też kilka bitów 50 mm o najpopularniejszych grotach. Ciekawostką jest to, że bity PH i PZ pochodzą z serii TZ, a zatem wzmacnianych bitów ze strefą skrętną, a te z grotami Torx i sześciokątnymi, tzw. Hex Plus, pochodzą z serii Z, co do której producent tylko deklaruje wzmocnienie grotu. Na bocznej powierzchni bita znajdujemy nazwę producenta, numer katalogowy bita, informację o rodzaju i rozmiarze grota oraz długości bita. Jak wygląda to narzędzie na tle innych marek? Dla przykładu zestawię go z tak zwaną wygiętą grzechotką Yato 1/4 cala o numerze katalogowym YT0730. Grzechotka Wery jest minimalnie krótsza i o około 1 cm szersza, głównie przez swój mechanizm pozwalający na obracanie główki. Co prawda grzechotka Yato nie posiada odchylanej główki, ale została zaprojektowana tak, aby rękojeść znajdowała się delikatnie wyżej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Dzięki takiemu wyprofilowaniu odsunięcie rękojeści od górnej powierzchni nasadki stanowi mniej więcej połowę tego, co uzyskujemy w grzechotce Wery z główką obróconą o 15 stopni. Grzechotka wyposażona jest w blokadę nasadek, którą zwalniamy podobnie jak u konkurenta poprzez wciśnięcie przycisku z tyłu zabieraka. Obok umieszczono przełącznik kierunku obrotów grzechotki, ma on jednak klasyczny kształt, a jego zaletą jest możliwość szybkiego zorientowania się, jaka pozycja jest aktualnie ustawiona. Sama rękojeść jest ogumowana i przyjemnie leży w dłoni, choć nie jest tak ergonomiczna jak jej konkurentka. Okazuje się, że nasadki Yato wykonane są analogiczne jak w przypadku Wery. Produkuje się je także ze stali chromowo-wanadowej, a sześciokątne gniazdo w główce zostało wyprofilowane tak samo jak w przypadku nasadek Wery. Yato taki kształt nazywa systemem ASDrive. Na bocznej powierzchni również znajdujemy charakterystyczne karby ułatwiające pracę samą nasadką, choć są one położone ciut wyżej niż w przypadku Wery. Mamy też wygrawerowaną informację o producencie, wykorzystanej stali i rozmiarze nasadki, chociaż brakuje oczywiście kolorowej opaski.
Zauważalną różnicą jest też brak otworu blokady. W to miejsce wewnątrz nasadki zostały zrobione stosowne zagłębienia. Możemy teraz popatrzeć, jak pracują obie grzechotki. Trudno odczuć czy zauważyć jakąkolwiek różnicę. Chyba że ustawimy WRM w pozycji na wprost, wówczas w początkowej fazie wkręcania możemy zauważalnie zyskać na czasie. W przypadku JATO wiązałoby się to ze zmianą grzechotki na tzw. pokrętło wkrętakowe do nasadek. Można zastosować na przykład JATO YT1427, które posiada w rączce gniazdo na zabierak 1/4 cala i zawsze można dołączyć od góry grzechotkę, co zwłaszcza może się przydać pod koniec dokręcania. Niewykluczone też, że przy dłuższej pracy odczuwalna stawałaby się większa ergonomia rękojeści Wery. Chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę, że w trakcie pracy słychać było, że skok grzechotki JATO jest równie mały co w przypadku Wery. Tak też deklaruje to producent. Przeskok między zębami zębatki w grzechotce wynosi w obu przypadkach 5 stopni, czyli około 2 razy mniej niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Należy przyznać, że sprzęt Wery jest na pewno narzędziem bardzo solidnym. Producent zadbał o najdrobniejsze szczegóły. Narzędzie to na pewno wyróżnia ergonomiczny kształt rękojeści, możliwość obracania główki, która tylko częściowo rekompensowana jest w JATO przez odpowiednie wyprofilowanie klucza. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę, że aktualnie cena tego zestawu Wery jest porównywalna z teczką narzędziową JATO YT3890, z której pochodzi prezentowana grzechotka i nasadka, to warto się zastanowić nad zasadnością takiego zakupu.